Pokażemy tutaj, jak zmienić firmware w inteligentnej lampce LED Tuya Smart z Wi-Fi opartej na BK7231, tak by można ją było potem połączyć z Home Assistant. Prezentacja obejmuje wylot modułu Wi-Fi SMD za pomocą najtańszej lutownicy kolbowej, za pomocą topnika, plecionki i dodatkowego spoiwa ołowiowego. Użyte materiały zostały nagrane przez kolegę z forum. Tutaj przedstawię Wam je w obrobionej i przystępnej formie. Polecamy oglądać do końca filmiku, głosimy tam konkurs. Zaczynamy od zdjęcia kopuły. W produktach Tuya siedzi ona dość lekko, wystarczy użyć trochę siły. Potem należy uwolnić płytkę z diodami LED. Najpierw usuwamy klej, tak by nic jej nie trzymało. Następnie najlepiej jej się podważyć, najlepiej 2 śrubokrętami płaskimi z 2 stron. Metoda na filmie jest ryzykowna, z tego powodu została zasłonięta. Oto płytka z diodami LED. Są osobno diody białe, ciepła biel i zimna biel oraz osobno kolorowe RGB. Następnie trzeba zdjąć gwint. O dziwo jest on zdejmowalny, nie jest raczej przylutowany do przewodów. Gwint posiada na spodzie zawleczkę, można ją zdjąć nożem. Wystarczy lekko podważyć. Przyda się ona nam przy zakładaniu na miejsce tego gwintu po skończonej operacji. Teraz można wyjąć ze środka płytkę. Zdejmujemy z płytki taśmę. W tym przypadku wraz z taśmą zeszła naklejka z modułu Wi-Fi, ale nie jest ona nam do niczego potrzebna. Widzimy już moduł Wi-Fi, oprócz tego też elementy odpowiedzialne za zasilanie LEDów i tego modułu. Aby odlutować wygodnie moduł, najpierw nanosimy na jego luty topnik. Następnie nanosimy na nie spoiwo, koniecznie takiej o niskiej temperaturze topnienia, czyli ołowiowe. Nie polecamy używać do tego PB-free spoiwa. Potem rozgrzewamy ostrożnie naraz wszystkie luty do momentu, kiedy sam moduł odpadnie. Nie używamy siły, gdyż wtedy możemy oderwać pady wraz z modułem. Przy nakładaniu spoiwa ważne jest, by grzać lód grotem lutownicy i nakładać spoiwo na ten lód. Nie celujemy spoiwem w grot lutownicy. Podnosimy moduł dopiero gdy będzie pływać, nie wcześniej. Następnie oczyszczamy pady ze spoiwa za pomocą plecionki. Na wideo nieco spoiwa chlapło na niżej położoną płytkę. To też można łatwo oczyścić. Oto wylutowany moduł Wi-Fi. Opis jego wyprowadzeń znajduje się na ekranie. Najpierw dajemy topnik, pobieramy pady, a potem szykujemy kabelki. Kabelków użyjemy takich jak do popularnych płytek stykowych. Przed lutowaniem grot lutownicy powinien być czysty. Jak już lutujemy, to przykładamy pobielony kabelek do pobielonego padu i nagrzewamy. Odsuwamy grot lutownicy i nie ruszamy kabelkiem, spoiwo musi zastygnąć. Teraz na płytce stykowej złożymy resztę układu do programowania, czyli podłączymy UART i zasilanie 3,3 V. Wykonujemy połączenia wedle schematu na ekranie.
Z worka pomiędzy VCC a 3,3 V wybiera poziom napięć. 5 V by uszkodziło moduł Wi-Fi. Osobne podłączenie zasilania z drugiego kabelka USB pozwala nam łatwo resetować układ poprzez odcięcie i ponowne załączenie tego zasilania. Najpierw warto wykonać kopię zapasową oprogramowania. Można to zrobić w BK-Writer albo w Hit Download Py. Rozpoczynamy odczyt przyciskiem Read Flash, a następnie resetujemy układ poprzez odcięcie zasilania dosłownie na ułamek sekundy. Za pierwszym razem pewnie się nie uda, trzeba próbować kilka razy. Można też użyć drugiej metody resetowania. Zwierać na ułamek sekundy sygnał CEN do masy, ale to wymaga przelutowania kabelka do padu CEN. A teraz drugi sposób wykonania kopii wsadu – Hit Download Py. Komendę do tego służącą widzicie na ekranie. Błąd sumy kontrolnej można zignorować. Linki do programów macie w opisie filmu. Wgrywanie wsadu odbywa się analogicznie. Nie zawsze udaje się za pierwszym razem. Reset, cykl zasilania należy wykonać, gdy program czeka na Getting Bus. Po wgraniu wsadu powinien utworzyć się Access Point Wi-Fi o nazwie utworzonej na bazie adresu MAC urządzenia. Zaraz się do niego podłączymy, ale najpierw warto ustawić statyczne IP tak jak na ekranie, ponieważ DHCP nie zawsze chce działać. Po ustawieniu statycznego IP podłączamy się do sieci Wi-Fi naszego urządzenia. Otwieramy stronę o adresie IP podanym na ekranie. To strona konfiguracyjna. Możemy tam w zakładce Config Wi-Fi wpisać namiary na naszą sieć Wi-Fi, hasło i SSID. Po ich ustawieniu urządzenie uruchomi się ponownie i dołączy do naszej sieci. Nowe IP urządzenia możemy poznać na stronie naszego routera. Logujemy się tam i w zakładce DHCP powinno być ono widoczne. Jeśli chcemy statyczne IP, to możemy zarezerwować urządzeniu w DHCP jakieś IP dla jego MAC. Wyprowadzenia urządzenia konfigurujemy w zakładce Moduł. Są one różne w zależności od tego, jakie urządzenie mamy. Lampa RGB-CW wymaga ustawienia 5 pinów PWM. Rola PWM dostępna jest tylko na wybranych wyprowadzeniach. Po jej ustawieniu możemy kontrolować już światło w dwóch trybach. Tryb kolorowy oraz barwy bieli, ciepła i zimna. Tyle, że moduł mamy wciąż poza lampką. Pora odlutować kabelki, oczyścić go plecionką i umieścić z powrotem na jego miejscu. Płytkę też oczyszczamy przed lutowaniem. Na pady nakładamy topnik, a na jeden z padów dajemy też spoiwo. Na ten jeden pad łapiemy moduł, a potem przylutowujemy pozostałe pady. Ewentualne zwarcia usuwamy przeciągając grotem po padach. W ostateczności można użyć do tego plecionki.
Wszystkie pady muszą być przylutowane. Po lutowaniu też oczyszczamy moduł. Jeśli trzeba, to owijamy moduł taśmą. Wkładamy go na miejsce obudowy. Nakładamy gwint. Nakładamy zawleczkę ze spodu gwintu. Nakładamy płytkę z diodami LED. Na koniec można przykleić kopułkę. Pora na końcowy test działania w praktyce. Kamera oraz same LEDy nie odzwierciedlają idealnie kolorów, ale system bez wątpienia działa. Teraz można sparować lampkę z Home Assistant, ale o tym poczytacie już na forum. A teraz obiecany konkurs. Na forum mamy dział wnętrza urządzeń, w którym znajdują się opisy różnych sprzętów elektronicznych. Jeśli macie jakieś ciekawe urządzenie, niekoniecznie IoT, to możecie je krótko opisać, wykonać galerię wyraźnych zdjęć ze środka, przedstawić jego funkcjonalność i dostaniecie kartę SD. Szczegóły w opisie filmiku. Do zobaczenia na forum!